Już niebawem czekają nas dwa ważne głosowania, z którymi wiążą się wciąż liczne problemy natury organizacyjnej. PKW alarmuje o katastrofie, jaka może nastąpić i apeluje do prezydenta o interwencję w tej sprawie. Co z tym całym zamieszaniem zamierza zrobić Andrzej Duda? Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, podobnie jak głośne referendum konstytucyjne, które tak usilnie forsował prezydent Andrzej Duda. Znane są już daty, w których odbędą się wybory, są to 21 października, 28 października, albo 4 listopada. Niestety wciąż nie wiadomo, kiedy zorganizowane zostanie referendum. Prezydent planuje je na 10–11 listopada. To zaś tworzy to liczne problemy, które mogą doprowadzić do prawdziwej katastrofy. PKW – katastrofa na wyborach. Co na to Andrzej Duda? PKW wysłało list do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu, podając w nim liczne problemy przy organizacji tegorocznych wyborów. Pierwszą rzeczą, na jaką wskazuje PKW, są braki w ludziach. Chodzi mianowicie o fakt, że do przeprowadzenia wyborów samorządowych potrzebnych jest 500 000 członków obwodowych komisji wyborczych. Jednak te same osoby nie mogą zasiadać w komisji referendalnej, więc do przeprowadzenia referendum potrzebnych będzie dodatkowe 250 000 ludzi. Dodatkowo dochodzą też różne niezgodności pomiędzy ustawą o referendum ogólnokrajowym a kodeksem wyborczym. Kodeks został znowelizowany w styczniu tego roku, co spowodowało, że ustawa, która się często do niego odnosi, jest z nim zwyczajnie sprzeczna. Najprostszym przykładem jest fakt, że kodeks mówi o 2 obwodowych komisjach wyborczych, a ustawa o jednej. Takich przypadków jest znacznie więcej i dotyczą m.in. dostarczania kart wyborczych. Andrzej Duda, wprowadzając swój plan dotyczący referendum w życie, narobił nie lada bałaganu. Który teraz będzie musiał zostać posprzątany, aby móc w normalny i prawidłowy sposób przeprowadzić zarówno wybory, jak i referendum. Reakcja ze strony prezydenta oraz rządu powinna być natychmiastowa, jeżeli chcą uniknąć kompromitacji i ogromnej katastrofy. Uchwalona przez Sejm 10 maja i przyjęta przez Senat 16 maja nowelizacja autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczy m.in. skargi nadzwyczajnej. Przewiduje, że skarga do Sądu Najwyższego na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich.
O dodatkowych pieniądzach potrzebnych na przeprowadzenie referendum przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej poinformował w rozmowie z RMFFM. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Święta Konstytucji 3 maja zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, aby referendum konstytucyjne odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Apeluje o obecność na tym referendum i mówił do Polaków. W czasie kampanii wyborczej w 2015 roku wielokrotnie mówiłem, że Polacy powinni decydować o swoich sprawach. Chcę się do tej społecznej mądrości odwołać. Dlatego będę chciał, żeby zostało przeprowadzone referendum konsultacyjne w sprawie przyszłej konstytucji. Niech ten rok będzie także dla nas i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Niech żyje Polska, mówił na Placu Zamkowym Andrzej Duda.